Cześć Wam. Od dłuższego czasu obiecuję wielu z Was film o Pharos Limits w Manticorze. Mam kilka swoich customowych ustawień Pharos Limits, które są wynikiem tak naprawdę kilkunastomiesięcznych, właściwie to już chyba 15 miesięcy minęło od momentu, kiedy używam Manticora i używam go dość dużo, używam go w terenie, używam go na polu testowym, w różnego rodzaju testach i porównaniach. I to, co widzicie na tym wyświetlaczu, to jest efekt tak naprawdę mojej pracy i wyciągnięcia z tego wykrywacza maksymalnie tego, co mogłem wyciągnąć w kwestii zasięgów i wygody pracy i działania jakby poprawnie dyskryminacji. Czyli chodzi mi o to, żeby nie kopać ku tego żelaza zbyt wiele, szukając oczywiście drobnych srebrnych monet, załóżmy, bo, że tak powiem, wyspecjalizowałem się jakiś czas temu w poszukiwaniu drobnicy tak zwanej, mega drobnej rzeczy w miejscach z dość dużym zaśmieceniem. Aczkolwiek Manticora używam w wielu miejscach do wielu rodzajów poszukiwań, w różnego rodzaju pracach archeologicznych, w różnego rodzaju poszukiwaniach z różnymi ludźmi w różnych miejscach, z towarzyszeniami, czy to są góry, czy to są pola, czy to są łąki, czy to są miejsca zaśmiecone żelazem lub nowymi rzeczami itd. itd. Jedyne środowiska, w jakich niezbyt często i niezbyt dużo szukam, to są środowiska, że tak powiem, plażowo-wodne. Tego nie robię, nie szukam po prostu na plaży. Tutaj widzimy układ customowy, taki, który najczęściej jest przeze mnie używany. Jest to taki wyjściowy układ, który jakby zaczyna wraz ze mną poszukiwania w danym miejscu, zanim zorientuję się, co w danym miejscu jest, co, że tak powiem, w trawie piszczy. To używam Custom 1, tego mam nazwany. Dane zakresy, jak widzicie, są powycinane tak czy inaczej. I teraz może troszeczkę więcej o tym, co my tutaj widzimy. Ta linia pozioma jest to linia jakby celi pożądanych z ID od 0 do 99, czy tam od 1 do 99. W tym zakresie od 1 do 3 najczęściej mamy COX, mikrofolie i w programie Low Conductors są tam też sygnały duchy, sygnały gdzieś od gruntu lub jakiś tam skraj zasięgu. Zdarza się czasami, że w tamten zakres 1, 2, 3 wskakują nam bardzo wysokie przewodniki w programie Low Conductors oczywiście, których po prostu nie wykopiemy wycinając to, ale mimo wszystko kultura pracy tego wykrywacza wymaga tego, żeby jednak wyciąć od 1 do 2 do 3 i ja to robię. 4, 5, 6 z reguły to są kulki ołowiane, jakieś mikrofolie. 7, 8, 9 mogą być mikrozłotka. Oczywiście 4 może być mikrozłotkiem, ale z reguły wygląda tak, jak Wam w tym momencie mówię. Zakres 10 do 20 to są jakieś tam srebrne halerze, denarki, jagiellońskie i tak dalej. Chyba że jest bardzo wysokiej klasy srebro, to może być 20, 21, 22. No im wyżej, tym te przewodniki, że tak powiem, rosną. Ten zakres środkowy, powiedzmy około 30, to są średniej wielkości srebra. Zaczynają się też już mniejsze miedziane monety. Nie mówię o współczesnych monetach, bo to bardziej pod plażę by podchodziło, a mnie to nie do końca interesuje, więc o tym może kiedyś indziej ktoś powie. I tyle. W tym zakresie zaczynamy mieć wyższe przewodniki. Są to duże srebra, duże miedziane monety, czy tam brązowe rzeczy i tak dalej. Jeżeli chodzi o mikrokolor i drobnicę, to ona skupia się raczej w tej części. To bardzo głębokie srebro schodzi tutaj w dół.
Z kolei to maskowane srebro poprzekątne idzie w stronę żelaza kutego, które nam się gdzieś pojawia najczęściej w tym miejscu. To mikro srebro czyste o wysokiej klasie, że tak powiem, srebra najczęściej plasuje się tutaj przy tej linii poziomej i wtedy nie ma problemu. Problem się pojawia, gdy jest maskowanie żelazem i jest go wtedy dość dużo, no to zaczyna nam przebijać w to miejsce. To kute żelazo gdzieś oszukuje nas i w tym zakresie zaczynamy kopać jakieś rzeczy. Do tego stworzyłem inny Ferrous Limits, który za chwilkę Wam pokażę. Aczkolwiek ten uniwersalny pozwoli mi w miarę płynnie chodzić w różnych miejscach. Widzę zresztą gdzie co jak się rysuje. Patrzę na wyświetlacz na wykrywaczu. Jest to nie jeden z niewielu wykrywaczy, który którym patrzę, że tak powiem, na wyświetlacz. Mikrozłotko potrafi pociągnąć do góry lub pociągnąć na dół. Zależy, czy jest wysoka mineralizacja, czy jest przyłożone jakąś ceramiką, bo jeżeli jest to w ceramice, to wtedy ucieka nam do góry. Jeżeli to jest też jakaś mineralizacja, też potrafi uciec do góry. Jeżeli wchodzi w głębokość, to schodzi nam w ten zakres żelaza, ale żelaza tak zwanego współczesnego, bo w tej dolnej części, szczególnie tutaj, plasują nam się kapsle z piwa, plasują nam się kawałki różnego rodzaju blach, z puszek, ale takie nowsze rzeczy. Stare, kute, grube żelazo plasuje nam się tutaj w tym miejscu. Tutaj się nam plasuje ceramika, tu nam się plasuje grunt. Tu potrafi nam wyskoczyć również żelazo, to większe lub z dziurą. Zdarza się tak, że część żelaza, jeżeli jest z dziurą, pokazuje się tu, a ta dziura daje sygnał w tym miejscu. Także tutaj jest bardzo, bardzo dużo ciekawostek do zauważenia dzięki temu wyświetlaczowi. Także jakby kupa godzin w terenie pozwala na to, że naprawdę nie kopiemy niechcianych rzeczy. Zostawiamy tylko te chciane. I tak to wygląda, jeżeli wykorzystanie tych wszystkich Ferrous Limitsów, w moim przypadku customowych. Tu bardzo często mamy kamień magnetyczny w tym narożniku. Tu również negatywne, pozytywne depozyty są w tym zakresie. Te najgłębsze uciekają nam w multifrekwencji w górny prawy narożnik i sklejają się jakby z ID kamieni magnetycznych, więc te maksymalne zasięgi, jakbyśmy chcieli uzyskać na depozyty, to byśmy musieli otworzyć tą część znacznie bardziej, ale no niestety kopiemy wtedy kamienie magnetyczne, czyli jak zawsze jest coś za coś. Ten dół, jakbyśmy się uparli, można było otworzyć prawie cały, aczkolwiek tutaj czasami przeskakuje grunt jakby z tej strony ekranu w tą stronę nam wskakuje, dlatego ta część jest troszeczkę wycięta, bo i część gruntu, i część żelaza jakby lubi nam tutaj buczeć, wskakiwać, więc jeżeli byśmy to otwarli, mielibyśmy masę sygnałów do koloru. Custom 2 to jest układ wykorzystywany głównie w Generalu. Jak widzicie, tu jest większe wycięcie, otwarcie większej części, tu również. Tutaj mamy wyżej. Jest to w miejscach o jakby niższej mineralizacji, mniejszej ilości ceramiki. Możemy ten zakres tutaj zwiększyć, czyli nie mamy kutego żelaza, które nam wchodzi tutaj. Nie mamy bardzo dużo sygnałów od gruntu w postaci mineralizacji, więc tu sobie wycięliśmy. Nie mamy jakiejś bardzo dużej ilości kamieni magnetycznych, więc sobie tutaj też wycięliśmy. To jest taki jakby lightowy, customowy układ w dość czyste miejsca, jeżeli chodzi o mineralizację, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie żelazem, tak? Tu moglibyśmy minimalnie wyżej wyjść, ale jeżeli trafimy żelazo, to te dźwięki gdzieś nas zatrzymują. Oczywiście to, co tutaj jest zakolorowane, czyli tak zwany Ferrous Limits 1 górny, dolny, daje dźwięk nam do żelaza, tak to jest ustawione. W tym przypadku mam głośność na 4 i pitch ID jest na 1, czyli bardzo niski ton. Jak wspominałem wcześniej, bardziej maskowane rzeczy w Generalu to ID względem low conductors przesuwa nam się o 2-3 pozycje gdzieś do prawej strony, więc tu jakbyśmy porównali 1 do 2, to jest bardziej w prawo przesunięta i wtedy mamy większe prawdopodobieństwo maskowanego sreberka trafić w tym.
Z kolei, gdyby się okazało, że jest bardzo dużo żelaza, ono zacznie schodzić niżej, to już nam przeszkadza w szukaniu. Do tego mamy już inny program customowy. Jest to Ferrous Limits 3, o którym za chwileczkę więcej Wam powiem. W każdym razie zakres maskowanych celi, które uciekają tu lub które uciekają w wysokiej mineralizacji do góry, jest w dalszym ciągu otwarty. Tu może nam przeszkadzać czasami. Może się okazać, że musimy minimalnie skorygować, zjechać w dół, jeżeli będzie brzęczeć, że tak powiem, w tym zakresie. Kapsle oczywiście po piwie kopiemy w tym układzie, dają sygnał do koloru. Bardzo łatwo można je rozróżnić, bo jeżeli to jest głębokie sreberko, które nam ucieknie w to miejsce, to jak lekko uniesiemy cewkę do góry, to zniknie. Jeżeli to jest kapsel po piwie, po uniesieniu cewki, on dalej będzie gdzieś się tu rysował, czasami przeleci w takim układzie skośnym, po czym należałoby zostawić ten cel, ale w miejscach, gdzie ja kopię, aż tak dużo kapsli nie ma. Oczywiście, gdybym był w jakimś mega śmietniku, to miałbym to tutaj prawie całe wycięte. Wtedy interesuje mnie tak naprawdę wszystko blisko tej linii poziomej. Część tych rzeczy i tak miałbym powycinane. Powycinałbym sobie zrywki. Z piwa powycinałbym sobie kapsle i bawiłbym się w ten sposób. Ale to jakby custom inny jest do tego. Pokażę Wam teraz układ custom. Przepraszam, bo muszę sobie z tego wyjść. Mój custom 3, mój ulubiony, bardzo często używany, lekko zmodyfikowany, podnosząc tą część, obniżając tą część, obniżając tą część, przesuwając się tutaj, obniżając tu. Jak widzicie, jest przesunięty troszeczkę w tą stronę, bo jest często używany i w Generalu, i w Low Conductors. Low Conductors, co prawda, ID ma lekko przesunięte względem tego, ale ta część, gdzie jest bardzo dużo żelaza w danych miejscach, to ta część powoduje jednak, że one uciekają po przekątnej troszeczkę do góry. Dlatego tutaj jest tyle otwarte. A jednak większy szkód tego żelaza brzmi tutaj. Tu z kolei mamy ceramikę. Jeżeli to jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo ceramiki, takiej, która daje sygnał, to ona najczęściej się nam tutaj plasuje. Tutaj troszeczkę gruntu lub też niektóre rodzaje ceramiki, ale najczęściej ceramika idzie tutaj grunt, a tu całe kute żelastwo. Co ciekawe, w Manticorze jesteśmy w stanie odróżnić duże żelazo od gwoździa, od różnych innych rzeczy nie żelaznych, a przewodzących, które nie wychodzą w tym zakresie. I to naprawdę jest genialnym rozwiązaniem. Dlatego też ta część jest dość wysoko, bo mam wrażenie, że to jest jakby dodatkowy okrąg, tak jak tutaj jest w okręgu, czyli 0 łączy się z 99, to czasami sygnał z gruntu zaczyna nam wskakiwać tutaj, sygnał z ceramiki zaczyna nam wskakiwać jakiś szczątkowy tu. I gdybyśmy to wycięli całkowicie, to wtedy gdzieś nam to brzęknie. No i bardzo podobnie jest z kutym żelastwem. Górny prawy narożnik tak samo potrafi nam dać kamień magnetyczny. Tu mamy depozyty, tu mamy duże srebra, tu mamy bardzo duże jakieś miedziaki, część brązu będzie nam tu wyskakiwać. Ten zakres tak naprawdę obejmuje jakieś kopiejki, tego typu monety, jakieś miedziane, współczesne troszeczkę większe sreberko, aczkolwiek w miejscu, gdzie jest bardzo dużo żelaza, szukamy bardzo drobnych srebrnych monet, to ten zakres otwarty jest bardzo ważny, a ten również jest ważny dla komfortu pracy, bo w tym momencie, gdybyśmy to troszeczkę wyżej podnieśli, to co chwilę by nas jakiś pisk zatrzymał. Oczywiście dźwiękowo mam tego ustawione, że tutaj bije niższy ton, tu bije średni, a tu bardzo wysoki. Więc jeżeli w miejscu, gdzie jest bardzo dużo żelaza, miałby być jakiś głęboki zakop, to on da mi zupełnie innym tonem niż tutaj. I żelazo, które oszukuje tak naprawdę. Oszukujące żelazo też lubi robić taką flarę poprzekątnej. Niestety czasami wskakuje nam tutaj i tutaj i wtedy musimy podejmować decyzje na podstawie ID i tego, którą częścią cewki nam łapie. Zdarza się, że 95-97 to jest, nie wiem, denar na 40-45 cm. Tak, na takiej głębokości ten wykrywacz potrafi wskazać denara w gruncie. Ale potrafi też pomylić kute żelazo. Wtedy musimy sprawdzić, czy tą częścią cewki, czy środkiem cewki ten sygnał się zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że to jest jakiś kolor. Zresztą ten kolor nie byłby krawędzią łapany.
Jeżeli se spunktujemy środkiem, no to wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia z żelazem i ten dźwięk będzie nam uciekał bardziej tutaj. Te czyste, głębokie zakopy 70-80 cm plasują się nam w tym miejscu przy linii. Czasami się rozjeżdżają, czasami schodzą tutaj niżej. Powiedzmy klamra, jakiś garnek z grubym srebrem, grube srebro też tutaj się gdzieś będzie nam plasować. Ja jako, że tak powiem, drobnicowiec i uwielbiam szukać gdzieś, gdzie jest bardzo dużo żelaza, dużo ceramiki na wielu badaniach archeologicznych. Używałem tego ferrous limitu z bardzo dużymi sukcesami, ponieważ byłem w stanie wyłuskać te chciane sygnały. Oczywiście na badaniach kopie się też żelazo dłużej i tak dalej, ale jeżeli mamy ograniczony czas i potrzebujemy wyeliminować drobne żelazo, a kute żelazo potrafi zejść nam tutaj do koloru, a interesuje nas masa srebra, no to dajemy i no i się cieszymy. Oczywiście podskakujące rzeczy tutaj w dół, jak już wcześniej wspomniałem, kopiemy z racji tego, że to są bardzo często głębokie sygnały uciekające od tej osi. Oczywiście bardzo często w tym zakresie zdarza się też ołów. Często gęsto podczas prac kopane rzeczy z tego zakresu to były ołowiane jakieś elementy, aczkolwiek one nie schodziły aż tak nisko, tylko bez względu na głębokość raczej były troszeczkę pod tą linią. I tak wygląda ten jeden z moich bardziej ulubionych ferrous limitów. Często gęsto korzystam z tego ferrous limitu z małą cewką, gdzie mała cewka po prostu w terenach mocno zażelezionych w tym układzie działa bardzo dobrze. Czwóreczka to jest ferrous limit pod program Gold, gdzie tutaj troszeczkę usuwamy sygnał z gruntu. Ten sygnał z gruntu potrafi nam gdzieś tutaj przebić, a reszta po prostu jak leci. Aczkolwiek programu Gold używam sporadycznie, nieczęsto. Jak mówię, wychodzę w wielu przypadkach z jedyneczki i na dzień dobry w moich ustawieniach tego wykrywacza na generalu, jak zaczynam poszukiwania, nie znam miejsca, to zaczynam po prostu od tego. Wtedy słyszę, widzę, co się dzieje, gdzie się pojawia. No i ewentualnie wybieram jeden z tych customów. Czasami zdarza się tak, że edytuję dane zakresy, ale to już w customie 2, 3, po to, żeby coś odblokować lub coś zablokować. Jeżeli chcę zablokować żelazo, to schodzę niżej. Jeżeli chcę odblokować tą część, bo nie ma za bardzo wpływu gruntu, a zdarza się, że bardzo drobna jakaś złota zawieszka idzie w tą stronę, no to wtedy się w tym bawię. Aczkolwiek nieczęsto, ale zdarza się. Te customy powstały na polu testowym i w wyniku poszukiwań zostały w pierwszej kolejności ustawione pod pole testowe poprzez identyfikację różnych celi. Gdzieś widzieliśmy, co się dzieje. Na ponad 70 celach zostało to ustawiane. Następnie zrobiłem takie urządzenie, które gdzieś machało mi pod cewką żelazem i pokazywało różne zakresy przemieszczania się tego żelaza po wykresie. No i tak to powstawało i modyfikowane było w terenie. Na tą chwilę kilka osób, kilka moich znajomych korzysta z powodzeniem z tych customowych ustawień. Także śmiało polecam, korzystajcie, sprawdzajcie, weryfikujcie, komentujcie, czy tego typu rzeczy sprawdzają się Wam w Waszych terenach, w Waszych poszukiwaniach. Jeżeli macie jakieś uwagi, również zapraszam do konstruktywnej dyskusji na konkretne argumenty. Z miłą chęcią podyskutujemy. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne filmy. Na razie.